Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stobelski, Słupsk, Wileńska 39, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro, box 99 i 100. Mam nadzieję, że wakacje rozpoczęły się bardzo udanie dla Was. Ja będę pracował, tak, dla mnie nie będzie wakacji, po prostu będę pracował tylko po to, żebyście mogli tu przyjść i kupić jakieś fantastyczne płyty do powiększenia swojej kolekcji. Co takiego fantastycznego mam? Chociażby, słuchajcie, Tom Press wydał swego czasu, pamiętam, jak byłem dzieciakiem. Tak, jak byłem dzieciakiem, no to już odległe czasy, naprawdę odległe czasy. Kupiłem tą płytę Empiko. O, nie ten Empik co dzisiaj. Wtedy trzeba było mieć znajomości, żeby te płyty kupować. Teraz bez znajomości, ale chyba wtedy były lepsze płyty. Przynajmniej klienci tak mówią, że nie zawsze są udane płyty. A szkoda, a szkoda. Słuchajcie, dobrze, zaczynamy. Taki facet w grupie Fleetwood Mac grał. Później odszedł z zespołu i tam pozostawił po sobie jeden wielki ślad. Ten ślad to nazywał się Albatros. Peter Green. Peter Green, Tom Press wydało jego album pod tytułem Portrait. Portrait i Petera Greena. No i tutaj jest co tam? Walking on the Road, In the Skies. Piękny kawałeczek. Sleigh Day. A Fool No More. Nigdy więcej głupkiem. No to różnie bywa. Słuchajcie. To nie było 10 lat po tym, jak ja się urodziłem, to było 18 lat. Dlaczego? Bo przede mną leży 10 Years After, czyli 10 lat później, co nie? Cricklewood Green. 10 Years After, album Blue koperta, czyli tutaj jest zaznaczona taka dziurka jest, deka robiła i w zależności od tego, czy płyta monofoniczna, czy stereofoniczna, to po prostu kolor był inny w tej dziurce. Niebieski oznacza stereo, czerwony kolor oznaczał monofoniczną. Także mamy do czynienia tutaj z płytą stereofoniczną, wytwórnia Deran, a mówię, że deka, bo Deran to jest tam odnoga do grupy deka wytwórni, to jedna z takich mniejszych wytwórni, która do deka należała. A tutaj co mamy? Vangelisa i Direct Vangelis. Coś tu mamy ciekawego? Coś tu mamy ciekawego. Ja cię sunę. Słuchajcie, patrzcie. Direct i mamy tutaj malutki buklecik. Leaflet. Taką ulotkę, buklecik, folder, tak, to będzie najlepiej. Ach. Kilka zdjęć Vangelisa, Arista wytwórnia. Ok. Po Vangelisie mamy łamacza serc, kobiet. Facet, który niejedno serce złamał, Julio Iglesias i jego chyba najsłynniejszy album, najsłynniejsza płyta, Libra, proszę ja was. Tytułów nie będę, a chociaż jesteś po angielsku, daj, I got you under my skin, no to i Frank Sinatra śpiewał i tam wiele osób jeszcze śpiewało. W każdym razie i znamy coś tutaj jeszcze, wkładeczkę chyba z tekstami, tak. Także dosyć bogato. Angielskie wydanie, wytwórnia CBS, dla pań polecam, bo podejrzewam, że wiele pań jeszcze w naszym ciągu uwielbia Julio Iglesiasa słuchać. Także płytka od dzisiaj w sklepie www.popmaster.pl, to strona internetowa, może być popmaster.pl albo tutaj w Słupsku na Wileńskiej. Ok, teraz mam przed sobą nie Barbara Streisand, tylko Barbara Dickson. Coming Alive Again, powróciła jeszcze raz do życia. Ta pani znana jest z musicali Andrew Lloyd Webber i ona bardzo często w jego musicalach grała. Teraz Sarah Brightman i z kim jeszcze? Ellen Page. Tak, to trzy panie, które takie najgłośniejsze, które użyczyły swego głosu w musicalach Andrew Lloyd Webbera. Tim Rice. Pamiętam. Ktoś mi zwrócił uwagę, że Andrew Lloyd Webber nie nagrał, nie skomponował One Night in Bangkok, tylko panowie z Abby. No faktycznie, no ale Tim Rice, który muzykę pisał do musicali Andrew Lloyd Webbera, właśnie popełnił tekst do One Night in Bangkok i dlatego
mi się pomyliło, że Teamwork, że Andrew Lloyd Webber One Night in Bangkok skomponował, ale nie skomponował. Dobrze, dzięki za podpowiedź w każdym razie. I jakby coś, to poprawiajcie mnie, bo ja w ogóle tego nie sprawdzam. Kompletnie nie sprawdzam, tylko tyle, co mam w głowie, to mówię. Nigdy się nie przygotowuję do tych filmów. Także mogę dużo błędów popełniać, bo pamięć już nie ta, co kiedyś. I informacje nie te, co kiedyś, bo kiedyś człowiek przeczytał gdzieś w gazecie, co nie musiało być prawdą i po prostu sobie gdzieś tam, nawet głupie Abbey Road. Całe życie mówiłem Abbey Road, Abbey Road, Abbey Road. Pojechałem do Anglii, Abbey Road, ale wszyscy mówią Abbey Road. Dopiero jak powiedziałem swojemu szefowi, kto się pyta, dlaczego tak długo nie przyjeżdżałeś, to mówię, że A41 była zajęta, zakorkowana, jechałem Abbey Road. Czym jechałeś Abbey Road? Co to za ulica Abbey Road? No tam obok ciebie, ty mieszkasz koło Abbey Road. No, Abbey Road. Aha. Od tego momentu nauczyłem się mówić Abbey Road. Okej, a tutaj chyba w dalszym ciągu Abbey Road wszyscy mówią. Okej, dobrze, wracamy do płyt Sky, The Great Balloon Race. Sky grupa. Czy jest tutaj pan saksofon? Nie ma. Szukałem pewnego gitarzysty, ale nie ma jego. Także na pierwszych płytach tylko występował. Jeszcze tu zobaczymy. O kim mówię? Zapomniałem. Ale ma Williams, ale nie ten od muzyki filmowej. Tamten tak samo ma na imię, tylko od gitary klasycznej, od muzyki poważnej na gitarę klasyczną. John Williams, okej. Mówię, że pamięć nie ta. Słuchajcie, boks lubicie? Filmy z boksem? A muzykę do tych filmów? Na przykład Eye of the Tiger, Oko Tygrysa, Rocky 3, muzyka Wilkonki, a to między innymi taki kawałeczek, taki wielki przebój grupy Survivor, Eye of the Tiger. Także Rocky 3, jakby ktoś chciał kupić trójkę, nie ma problemu, ale jakby chciał ktoś kupić dwójkę, też nie ma problemu. Słuchajcie, Rocky 2, Bill Conti, muzyka do filmu, jedynki, czwórki, piątki nie mam. O, słuchajcie, tutaj, jak to się nazywa? The Dance Society. The Dance Society zespół, wytwórnia Society Records. A jak to się nazywa? Heaven is Waiting. Niebiosa czekają. Mam nadzieję, że nie na mnie, bo mam nadzieję, że na was też nie. Niech długo, niech sobie poczekają. Ok, The Dance Society. To chyba rok progresywny, o ile pamiętam. Też płytka winylowa, numer katalogowy i kaseta, także bardzo, bardzo stara płyta. Jeszcze nie było płyt kompaktowych w tym momencie. Ok, a teraz mamy wokalistę grupy Yes, John Anderson. Aż normalnie przeczytać ten tytuł. All is on Sun Hilo, coś tam. All is on Sun Hilo, tak to chyba się nazywa. Ok. John Anderson, Atlantic Records. Teraz mamy Maud the Hoople. Proszę bardzo. Spójrzcie na okładkę. Hello. Ok, fajnie. No, okładeczka taka die-cut, wycięta. Die-cut. To jest który rok? Mamy 73 rok, wytwórnia CBS. Jeszcze raz mamy ten sam zespół Maud the Hoople, All the Way from Memphis. Tak, jeden z przebojów tego zespołu brzmi, a tu się nazywa tak płyta. All the Way from Memphis, wytwórnia Pickwick, a tutaj chyba Hallmark Records. Taka słaba wytwórnia. No dobrze, Joshua Tree, U2. Będziemy kończyć powoli. Coś mamy w środku ciekawego? Spójrzmy. Chyba tak. Mamy folder. Mamy teksty. Zdaje się, że pierwsze tłoczenie. A czy na pewno pierwsze tłoczenie, to sprawdźcie na stronie www.popmaster.pl i tam jest podany rok, z którego dokładnie ta płyta roku pochodzi. I tu jeszcze zostało nam coś takiego jak John Travolta, Olivia Newton-John, Bande Originale du Film, Grease. Okładka francuska. To wszystko po francusku. Tłoczona płyta we Francji, ale na rynek brytyjski.
To ciekawostka, po prostu w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie nie było mocy przerobowych, jak znam to jeszcze z lat 70., brak mocy przerobowych. No i Francuzi tłuczyli płyty i płyty pojawiały się na rynku brytyjskim. Ale bardzo ładna okładeczka, muszę powiedzieć. Lakierowana, tak delikatnie. To coś jeszcze pisze, ale nie do rozczytania. Ok, to był Grease i na zakończenie mamy Vertigo. Zobaczę jeszcze tylko na label. A, reedycja. Już widzę po okładce. Chyba, że przez pomyłkę ktoś wsadził. Ale reedycja na label jest tak, jaki jest. Vertigo. A grupa nazywa się Thin Lizzy i Jailbreak. Jailbreak i grupa Thin Lizzy. Także to na tyle i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. A wy wypoczywajcie. Pogoda ma być coraz lepsza. Także udanego weekendu, udanego urlopu. Trzymajcie się. Hej!